Zaprawa po tajsku, czyli lokalna małpeczka i woda z witaminami. Lokalna małpeczka, czyli kreatyn, jeżeli dobrze wymawiam, było inspiracją dla pierwszego napoju energetycznego znanego na zachodzie, czyli Red Bulla. W latach, nie pamiętam dokładnie których, dwójka Szwajcarów przyjechała do Tajlandii, no i podchwyciło pomysł napoju energetycznego bazującego na taurynie, bo tauryna ogólnie, te kreatynki i napoje z tauryny były inwencją tajską. Kiedyś nawet czytałem o tym, że Red Bull chyba się sądził właśnie z kreatynkiem za użycie tego znaku, loga, czyli dwóch byków. Nie wiem, jak to się wszystko potoczyło, możecie sami sprawdzić w internecie, ale inspiracją właśnie do pierwszych napojów energetycznych pochodzą z Tajlandii. Ja dzisiaj wybrałem się na lokalną plażę obok Karon, czyli Patong, plażę Patong. I powiem Wam, że ten obszar tutaj jest jakby bardziej turystyczny. Plaża, w której się zatrzymałem w Karon, jest bardziej przyjemna chyba dla podróży, jeżeli osoby szukają bardziej klimatów rodzinnych i spokojnych, niżeli bardziej atmosfery imprezowej. Co do samej plaży, to zdecydowanie chyba nawet jest fajniejsza w Karon, chociaż tutaj również są blisko usytuowane pagórki, wzgórza z dżunglą, z roślinnością. Ale jeżeli chodzi o sam obszar, to plaża w Karon jest zdecydowanie większa. Wczoraj jednak spacerując po plaży tam w Karonie, wieczorem zauważyłem, że jest bardzo dużo meduz. Praktycznie co pół metra czy tam 30 cm można było spotkać na plaży leżącą meduzę. Nie wiem, czy są jadowite, czy nie jadowite, ale był też i żeglarz portugalski. Tak się nazywa gatunek meduz, które stworzył akurat kolonię. Co do samych romantycznych podróży na skuterkach bez kasku, jak tutaj można zobaczyć, to Wam odradzam, bo praktycznie na każdym wyjeździe z miasta stoją patrole i łowią skuterowiczów jak na sieć. Łowią skuterowiczów jak na sieć szprotki. A kara za jazdę bez kasku, romantyczną, wolnościową jazdę bez kasku jest chyba dość spora, bo kilka tysięcy batów. I nawet jak Wam się uda wypożyczyć skuter czy bez prawa jazdy, to bardzo prawdopodobne, że sprawdzą Was po drodze bez problemu. I co zauważyłem również, że teraz jak jechałem tutaj, to rząd skuterów stał skoszony przez drogówkę i sprawdzano nie tylko, czy ma się prawo jazdy i tak dalej, i kask, ale również przeszukiwali torby, czyli nawet jeżeli będziecie palić marihuanę, no to uważajcie, żeby Was nie zatrzymano i na ulicy i po prostu zawinięto, bo mimo tego, że prawo tutaj stało bardziej liberalne, to dalej jest to troszkę, może być problematyczne finalnie, jeżeli miałoby się wykłócać z lokalną policją. A takich małpek w Tajlandii jest dużo, jak mini Red Bulla. Czyli gatunków tego jest naprawdę wiele. A pierwszymi to właśnie było albo to Karabo, albo ten Kernetin. Są też większe buteleczki. One wszystkie są w takich samych
w takim samym formacie chyba. Ten złoty to jest napój herbal, czyli z jakiejś... Czyli ta małpka jest w sumie najlepsza. Najlepszy energetyk, jaki spróbowałem do tej pory. Smak troszkę chyba miodu ma i chyba moreli. Przyłapuję się jednak na tym, że nie za bardzo jestem zainspirowany, żeby nawet robić zdjęcia teraz w Tajlandii. To byłem tutaj 20 lat temu w Azji. No to wszystko mnie inspirowało, bo było to kompletnie inna kultura niż europejska, niż amerykańska nawet. Kompletna, odmienna metafizyka przestrzeni i praktycznie każdy obiekt, każdy przedmiot, no wszystko, każda roślinność była jakąś inspiracją. Teraz na chwilę obecną przy moim rozwoju fotograficznym jakoś ta inspiracja gdzieś zanikła. No, ale tak to bywa. No, czasami to jest część życia kreatywnego, że czasami jest się kreatywnym, a czasami się po prostu nie jest kreatywnym. Trzeba to też mieć na względzie. Kreatywność przychodzi kreatywność pewnie jest raczej impulsem, jeżeli się nie jest jakimś typowym rzemieślnikiem, który ma wykonać jakąś pracę ozdobniczą, czy na zlecenie robioną rzecz. Także godzę się z losem, że tak to ujmę. Po całej zachodniej części wyspy możecie podróżować autobusem Smart Bus za 100 batów. I obojętnie czy jedziecie jeden przystanek, czy 5 przystanków, to ten bilet kosztuje 100 batów. Bardzo praktyczne i chyba dobre połączenie, ale niestety tylko funkcjonujące na zachodniej części wyspy. Moją drobną radą dla każdego podróżującego do Azji jest po prostu obojętnie, czy to jest Tajlandia, czy to jest Singapur, Malezja, czy jakikolwiek inny kraj azjatycki. Pamiętajcie, że w Azji lubią podkręcać bardzo klimatyzację. Także taka kurtka, niewielka, nie zajmująca dużo miejsca w bagażu czy w torbie, jest bardzo przydatna, bo jedna podróż takim autobusem z klimatyzacją włączoną na maksa, jak to bywa w Azji, może Was kosztować utratą całej wakacji, po prostu być przechorowanym. Znam wiele osób, samemu mi się też zdarzyło. Także pamiętajcie, będziecie jechać do Azji, obojętnie jaki to jest kraj, czy to jest Tajlandia, czy to są Chiny, Singapur, Malezja, czy cokolwiek. Zawsze bierzcie ze sobą drobną kurtkę, którą możecie sobie założyć podczas podróży transportem publicznym. Bo w metrach, w tramwajach, w autobusach po prostu jest jak w lodówce i wchodzicie z gorąca do takiej lodówki i momentalnie z zatoki chorej przynajmniej tydzień czasu jest stracony. Kończę dzień z wizytą na plaży tutaj w Karon i tyle. Jutro wybieram się już na północną część Tajlandii, czyli miasto Chiang Mai, najdalej położone miasto chyba, najdalej położone i to istotne miasto Tajlandii. 2500 km. Początkowo miała być to podróż typowo romantyczna pociągiem, tak sobie zakładałem, że takowo zrobię, ale po podliczeniu funduszy samolot mi wyszedł prawie tyle samo, może 100 batów drożej zapłaciłem za samolot, ale będę tam w ciągu półtorej godziny, a nie w ciągu 2 dni, bo pociągiem zajęłoby mi to przynajmniej z 2 dni dojechanie stąd do Chiang Mai i 2 dni z powrotem, czyli na swoje 2 tygodnie wakacji 4 dni spędziłbym w pociągu. Zauważyłem, że to nie jest za bardzo praktyczne rozwiązanie, szczególnie biorąc pod uwagę, że różnica w cenie była zaledwie 100 batów
stomatów na połączeniu lotniczym, zarezerwowanym z jakimś wyprzedzeniem z AirAsia, że jak najbardziej polecam korzystać, jak będziecie tutaj.